Dzień dobry, witam moi mili, witam Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor. Siema kawożłopy, siema, słuchajcie, stała się rzecz w sumie fajna. Czekałem na to. Mój Siemens EQ9 nie żyje. Młynek padł, zepsuł się, nie cierpiałem tego ekspresu, jak wiecie, pewnie mówiłem o tym niejednokrotnie na live'ach. Nie cierpiałem tego ekspresu, był strasznym brudasem. Cuda się tam działy, czekałem aż się zepsuje, no bo głupio mi było wyrzucać ekspres, który w sumie robił dobrą kawę, to mu trzeba przyznać, ale młynek padł, tam jest zawór ceramiczny do wymiany, w EQ9 jest drogi ten zawór, tam koszty samych części to jest ponad 1000, a pewnie grubiej jak tam zajrzę. Nie mam już energii do czyszczenia tego ekspresu, więc znalazłem takie cudo, być może, słuchajcie, jest to ekspres, na którymś live'ie kiedyś był robiony, żeby był w okazyjnej cenie dla was. Niestety, jak się okazało, elektrozawór, grzałka, termiki, czujniki, widzicie, nowe są, widać tutaj oploty, plus nowe gniazdo spieniacza, nie ma w ogóle karawki do tego ekspresu, jak się okazało. Plus, co tu jeszcze było? Przepływomierz czyszczony, cała regeneracja, nie opłacałoby się to finansowo. Będę wracał do tych, słuchajcie, ekspresów, które będą dla was. Na razie się nic ciekawego nie trafiło, bo to mają być okazje. Chcę go złożyć, tylko mam jeden problem. Bo się okazało, że nie mam tej ramy, więc tu jest ułamane to, wiecie o co chodzi, już wam pokazuję. Tu jest ułamane, no proszę cię, leży w miejscu. Tu jest ułamane ten element, który jest wciskany przez, tu widzę, że chyba jeszcze czujnik hala jest w ogóle nowy, to nie opłacałoby się tego robić tak na sprzedaż. Ten element wciska tego switcha. Tu powinno być takie ramionko, ale ono jest ułamane. Widać to tutaj chyba. Zaraz wam pokażę to dokładnie śrubokrętem. Wtedy macie do wymiany całą tą ramkę. Mam bardzo podobną, ale nie do tego modelu. Chodzi o, tu powinien być taki plastik, który jak wjeżdża ten bolec zbiornika, nazwijmy to się wciska. Ja sobie to wcisnę palcem, albo nawet sobie tutaj coś włożę w tej chwili, bo żeby zrobić tak, żeby on działał, bo ja się muszę napić kawy, nie piłem kawy. Piję kawę z jakichś naprawionych ekspresów, ale no to jest za rzadko, wiecie, że ja kawę lubię. Więc odpalmy go, sprawdźmy, czy on działa, ale najpierw uruchommy ten element poszukiwania w jakichś moich śmieczkach, żeby to się tu wcisnęło. Coś tu muszę włożyć, bo mógłbym też zewrzeć ten mikroswitch, ale są 3 przewody, więc to nie zadziała. O, tak będzie dobrze. Muszę to zewrzeć, żeby go złożyć. Dla mnie on może działać na razie bez tego. To będzie potrzebne do odkamieniania, nie można tego tak zostawić, tylko ja tego teraz nie ścisnę. Jak to ścisnąć? O! Patrzcie, jaki patent. Nie bawcie się tak, nie róbcie takich patentów, bo nie będziecie mogli ekspresu odkamienić. Odpalmy go, zobaczmy, czy wszystko jest. Kontrola, bo... A, tu jeszcze zaparzacza. Pamiętajcie, że jeszcze brakowało zaparzacza. Mnie tu wychodziło, że taka, nawet idąc po taniości naprawa, to tu grubo ponad 1000. Grzałka, termiki mówiłem, oba czujniki NTC, gniazdo, zaparzacz, plus czyszczenie, plus mycie. Nawet wylewkę ktoś przykręcił. Tu czysto. Sprawdzamy. Tu jest elektrozawór, nie wiem jak on działa. Dzisiaj taki film trochę o kawie, bo zaraz zaparzymy czerwoną. Wreszcie dorwałem się do czerwonej. Ja nie będę tego ekspresu skręcał na wkręty, bo muszę wymienić tą ramę. To się pytaliście o to w komentarzach. To się nazywa support. Support mikroswitcha, podstawa mikroswitcha, czujnika, zbiornika. Różnie to jest nazywane. No ale jest jak jest. Poukładajmy przewody, żeby to w miarę wyglądało. Co prawda dla mnie to ten ekspres mógłby tak działać. Nie muszę go ubierać w obudowę. No ale chcę wam pokazać, co będzie tu u mnie teraz napędzało do pracy z wami, do pracy z waszymi ekspresami. Muszę tylko wykręcić, jak znajdę śrubokręt, na chwilę wylewkę, żeby założyć front. Tu do frontu, tu jeszcze chyba infuzor jest nowy, widzę. 1500 zł to w ogóle zaczynamy gadkę, plus praca. No nie opłacałoby się tego ekspresu robić na sprzedaż, ale ponieważ moi mili Siemens powiedział nara, długo działał skubaniec. No to, a w Siemensie jeszcze drożej by wyszło. Poza tym ja nie chcę Siemensa, ja nie chcę tego Siemensa, bo on mi napsuł krwi, bo on więcej brudu robił. Po tygodniu picia kawy, no ja piję 6 kaw dziennie tutaj w pracy często, no to on wyglądał jakby miesiąc nikt do niego nie zaglądał. No strasznie mnie to drażniło. O Siemensy trzeba dbać. To nie jest tak, że to jest zły ekspres, żebyście źle nie odebrali. O Siemensy trzeba po prostu dbać. Jedziemy. Złóżmy to, co możemy. Nawet można to wtedy poskręcać.
Nowe uszczeleczki. Tu trochę brudu. Będę przy was to czyścił. No, że jak już sobie składam coś na stałe, to z tego kurzu przetrzeć chociaż tak z grubsza. Wiadomo, ja ten ekspres muszę odkamienić, chociaż on chyba był odkamieniany. Ale zaraz go przepłuczemy, zobaczymy, czy on robi kawę. Mam akurat próbkę małą czerwonej. Zaznaczam od razu, że nie sprzedaję kawy w innych opakowaniach niż kilogram. Żebyście mnie nie pytali, bo pytacie czasami, nie. Taka jest zasada, nie opłacają się te małe opakowania. No i tego się trzymamy. Mamy przód założony. W sumie jakbym znalazł jakieś śrubki, zwane też wkrętami. Tu dowolność, robię to dla siebie, pamiętajcie. Nie muszę się tutaj zastanawiać, czy... To chyba powinno iść tędy. Czy co? Czy są dobre wkręty? Dla klienta robimy zgodnie ze sztuką. Nie wkładam nigdy innych wkrętów, bo nie. No bo się robi tak, jak być powinno. Czy to musi iść tędy? Może iść tędy. Nie przeszkadza, nie przyciska. Ale dla siebie, wiecie, rzeźbę, druciarstwo dla siebie jak najbardziej można. Nie ma problemu. No ale to tak jak pytacie mnie czasami też o to w komentarzach, jak ten myk z elektrozaworem, podmianą elektrozaworu z DeLonghi do Philipsa Latte Go. Parę osób było u mnie, was, widzów, dzięki, w ogóle fajnie, że wpadacie zbić piątkę, że sobie tak zrobiły i super to działa, ale wiecie, to pamiętajcie, że serwis nie może robić takich rzeczy. To jest niezgodne, naprawa niezgodna ze specyfikacją ekspresu. Może się ktoś, wiadomo, że nic się nie wydarzy, bo to jakby jest to samo. Ale jak się ktoś uprze i coś się wydarzy, to może wam narobić smrodu. No i po co to? Dlatego zasada, zabawa zabawą, we własnym zakresie ok, dla siebie, tak jak tu robię. Natomiast jeśli, za długie te śruby, panie Bartku, jeśli robicie i bierzecie za to pieniądze i robicie to szumnie, nazwijmy to profesjonalnie, no to nie. Nie wiem, gdzie mam te blaszki, więc też nie będę tego skręcał. Ale no wiecie, no tutaj tak. Te blaszki powinny być, żeby trzymały ten panel. Ja je znajdę, gdzieś na pewno są. Jakbym tak dobrze poszukał w swoich szpargałach, to i tu pewnie jakąś znajdę. Ale to nie jest najważniejsze. Robimy kontrolę ekspresu, bo trzeba to posprawdzać. Elektronika to raczej nie była rozpinana, bo jaki miałby być powód rozpinania tej elektroniki. Tu wszystko jest ok. Zaparzacz wyjęty. A gdzie on jest? Tu. To jest jakiś mój używany. Włóżmy od razu, jak już jesteśmy na tym etapie. Tu jest wciśnięte, widzę, uziemienie, ale cały ten element, tak jak mówiłem, jest do wymiany, więc jeszcze zdążymy do niego wrócić. Wężyki, widzę, były czyszczone. Przepływomierz 2012 rok, pompa 2012 rok. Lecimy dalej. Tu widać, że było robione, wszystko skręcane. No wygląda. Grzałka nowa, termiki nowe. Czujniki w oplocie pozakładane, jeden. Tu gdzieś szedł drugi, nie widzę go w tej chwili. Tak, też jest w oplocie, tak czy nie? Tak czy nie? Sprawdźmy to. Tak, też jest, spójrzcie, drugi czujnik w oplocie. Fabrycznie tu są w śliskiej izolacji, ja je wymieniałem. Ten elektrozawór wymienił jakiś poprzedni serwis, jest tu jakaś plomba gwarancyjna, ten wymieniłem ja. Odpalamy? Maszynę? Maszynę? Załóżmy wylewkę. Przykręćmy wylewkę. Jak mi się to uda oczywiście. Mam oczywiście, tu jest gwiazdkowy wkręt, to może zróbmy to gwiazdkowym wkrętem, tak jak przykazuje. Jak to było? DeLorean? Nie DeLorean. DeLorean to samochód. Pozdrawiam fanów DeLoreana. Mandalorian. A i śrubka. Gdzie jest śrubka? Tak? Każe obyczaj. Więc przykręćmy tą wylewkę, żeby nie spadła, żeby nie przeciekała. Czekajcie, schowam się przed wami. Przy okazji przypominam, mówiłem o tym na live'ie. Oj, chyba gdzieś nie, tu wkręciłem co trzeba. Nie włożone było do końca. Przypominam o serwerze Discord, słuchajcie. Za wsparcie kanału na poziomie 25 zł miesięcznie macie dostęp do Discorda. My się za 2 tygodnie w jakimś tam gronie z Discorda widzimy w Warszawie. Tak wstępnie jest zaplanowane. Więc takie rzeczy się dzieją. Za to wsparcie dla kanału niewielkie moim zdaniem. Po pierwsze macie dostęp do tego serwera.
Fajne grono ludzi, możecie popatrzeć jak pracuję. Ja i nie tylko ja. Jest Adrian z nami, który wymusił na live reklamę swojej firmy. Na mnie oczywiście żartuje, panie Adrianie. Adrian z Rypina, Adphone. Naprawia telefony, więc możecie też popatrzeć jak pracuje Adrian. Ja nie mam żadnego problemu z poleceniem kolegi, którego znam. Widzę jak pracuje. Więc jak jesteście w nurze się z okolic Rypina, to polecam. Adphone się pisze. Mamy fajne grono, naprawdę. Ludzi, którzy czują klimat, nie mają kija w przysłowiowej, wiecie gdzie. Jest w trakcie pracy nawet, jeśli wam na to oczywiście pozwala praca, no bo bywa różnie. No Adrian, ja to już wiecie, to możemy sobie pozwolić. Można się trochę wyluzować, odezwać, nie przeszkadzając sobie w pracy. Zapraszam. Wszystko macie w opisie filmu, link macie w opisie filmu na kanale, jest link, bo się rozgadałem o tym Discordzie, ale przykręciłem wylewkę. Mam też kranik, tak zwany. Nie mam tylko karawki, no ale ja mleka nie piję w pracy. Cappuccino czasem w weekend. Tu możemy też przyłapać jeszcze wkrętem. Tak jak na wariata dzisiaj film, ale słuchajcie, miałem wam nagrać zupełnie co innego, no ale się wysypało. Się zrobiła poważna usterka i na razie trwają negocjacje z klientem, czy będziemy w ogóle to naprawiać, więc nie będę zdradzał, bo być może będziemy, wtedy będziecie to oglądać, może w sobotę, może za tydzień, nie wiem. Oczywiście jak szukam wkrętów, których potrzebuję, to ich tu nie ma. Same kurna torksy. A ja potrzebuję krzyżaczka. W ogóle zapomniałem powiedzieć na live'ie, co jest olbrzymim faux pas, ale wszystkiego dobrego, Alex, z już żoną, wszystkiego dobrego życzę wam na nowej drodze życia. Nie dałem rady, żałuję, nadrobimy, także pozdrawiam was serdecznie. Udało się w czwartek złożyć życzenia. Kochajta się jak najdłużej się da i jeszcze jeden dzień dłużej, jak to mówił jeden taki pan, którego pewnie kojarzycie. Dobra, koniec gadania tych głupot. Oglądamy dalej. To mamy. Ta tacka coś tu źle siedzi, ale zaraz to poprawimy. Woda jest. Ciekawe, czy ten microswitch się dobrze wcisnął. Reszty nie skręcam, bo będę musiał i tak rozbierać, więc no bez sensu, no nie będę sobie robił roboty. Wypchnąłem teraz ten. Widzicie, jak włożyłem zbiornik, to wyleciało. Ale może tak. Zobaczymy. Najwyżej będę to śrubokrętem wciskał, tylko wy tak nie róbcie, bardzo was proszę. Włączamy. Wybuchnie? Jak sądzicie? Oby nie, bo nie będę miał w ogóle filmu. Co tu się wydarzyło? Czemu nie chce wejść wtyczka? Dlaczego wtyczko nie chcesz wejść? Bo tu powyginane są jeszcze pewnie te. Tak jest. Tu się powyginały zapadki. Chodzi o to, żeby ją podłączyć, sprawdzić. Ten ekspres wygląda na sprawny. Oby taki był. Czemu ty nie chcesz wejść wtyczko? No proszę cię. Udało się. Dobra. Teraz już uwaga, bo jesteśmy pod napięciem. Nie przykręcone. Więc nie dotykamy rzeczy, które mogłyby nam zrobić krzywdę. No i odpalamy. Autodiagnostyka, czyli microswitch się udało wcisnąć. Czekajcie, może ja przygaszę tą lampę, żebyście wy cokolwiek widzieli. Przetrę trochę ten paskudny panel. Nawet go włączę niechcący. Trochę go tutaj, żeby się dobrze prezentował. Mam do niego obudowy wszystkie, widzieliście pewnie na miniaturce. Wszystko jest. Brudne, no ale wiadomo. Wszystko się da umyć. Ja już tylko przecieram tak z grubsza. Ja się chcę z niego napić kawy. Ja potrzebuję kawy. Patrzymy, czy się nic nie dzieje. Przygotowany do awaryjnego odłączenia silników. Ma lecieć woda wylewką. Bardzo proszę bardzo. Nadzieja umiera ostatnia. Będzie kawa! Oczywiście, tak jak mówiłem, do wymiany tarama z tyłu z tym microswitchem. Znaczy microswitch może zostać. Do założenia obudowa. Tu jeszcze widzę osłonka, powinna być grzałki. No ale dobra. Nadzieja jest. Nic się nie leje. Coś wcisnąłem, nie wiem co. Nic się nie leje, czyli będę miał kawę. Sukces. Zmielmy jakąś. Ja mam zaraz sobie tu przytargam kawę już
już taką do picia, ale na razie wymielmy to, co jest. Niech on się porządnie przepłucze, ten ekspres. Dawaj. Młynek działa. Może chodź tu do mnie, gościu. Na tym widoku. Tu jakieś bałagany widać. Słuchajcie, jest, kurczę, co robić. No i dawaj gościu, robimy kawę. Pić kawę. Będziemy pili zaraz, przy okazji autoreklama, czerwoną, 60% arabika, 40% robusta. Kawa zbalansowana, dosyć mocna kofeinowo, smaczna, przepyszna, bestseller. Jak zamówić kawę, powiem na końcu. Ale to jest wersja demo, to są tylko paczki wypełnione śrutem tak zwanym. Stop. Już się ładnie parzy. Ależ mnie no spędzi już kawa wszędzie próba. To przelejmy się może jeszcze tędy. Gorąca woda, sprawdźmy czy działa. Tu nawet możecie, zobaczcie co zrobić. Zamocuj dyszę, nie widzisz dyszy? No dawaj. Teraz będzie para, tylko ja bym nie chciał, żeby to... O. Któryś elektrozabór się nie domyka prawdopodobnie, bo to nie powinno się tak rozpędzać. Poza tym pamiętajcie, że ten ekspres stał długo. Dobra, para działa, czyli grzałka pary działa, czyli to wszystko działa w tym ekspresie. To przelejmy jeszcze trochę gorącej wody, to chyba ta kropelka. Nie widzicie ekranu, bo się odbija światło. Tak jest. I co? Ja idę po kawę, pijemy kawę i kończymy. Przypominam przy okazji, jak przepukuje ekspres. Porady, live za tydzień bodajże, ostatni poniedziałek miesiąca live poradnikowy, to już tradycja się staje, czyli to będzie dokładnie najbliższy poniedziałek, bo dalej już jest 1 lipca. Zapraszam na live poradnikowy. Porady. Co chcecie zapytać a propos ekspresów oczywiście, całej reszty też, ale a propos ekspresów na pewno wam odpowiem. Co do reszty niekoniecznie. Zapraszam na najbliższy live o 18 w poniedziałek, ale obserwujcie sociale, bo tu się dużo dzieje, ostatnio mogą się te terminy zmieniać. Wszelkie porady inne nie piszcie do mnie na Messengerze, nie piszcie do mnie maili o porady, bo ja na te maile nie odpisuję, nie mam na to, słuchajcie, czasu, więc grupa na Facebooku, link macie w opisie tego filmu, każdego innego. Zapraszam, tam jest grono już 3,5 tysiąca osób bez mała, prawie że pomagamy sobie nawzajem, ja się tam staram też udzielać, choć ostatnio trochę rzadko, ale obiecuję poprawę. Dajcie mi chwilę, przyniosę sobie kawę, no i pijemy kawę, wreszcie. Obecny, ekspres gotowy, kawa, mała wersja, to jest jakaś, wiecie, próbka. Tak jak mówiłem, ja tych próbek nie sprzedaję, to są bardziej, żeby tutaj komuś nasypać, nie otworzę teraz. Sypię, ale jeszcze pierwszą wymielę, bo w młynku jeszcze i trochę w pojemniku na kawę jest kawy starej, jakiejś tam, która tu była, więc zróbmy jakąś kawę dużą, lecimy, fajnie, powiem wam. Ja nie umiem bez kawy. Ja nie umiem bez kawy żyć. Jestem uzależniony od kawy. I nic na to nie poradzę. Dobra, chyba wymielił, bo długo mielił. Niech ona się przeleje. Ja już czekam. Słuchajcie, czekam. Bo się doczekać nie mogę. Zgaśmy już te lamperie. Kawusia. Będę miał kawę, no bo wiecie, to nie jest problem, bo ja w ciągu dnia tych ekspresów trochę tam robię. No różnie, no mniejsza większość. I problem, coś zasyczało, ale to chyba po prostu ekspres. Problem jest rano. Ja w domu nie lubię pić kawy rano. Po prostu ja się zbieram, wychodzę. No i rano muszę sobie coś naprawić, żeby zrobić sobie kawę, bo no nie sztuką jest zdjąć klienta umyty, zamotałem się, wyczyszczony, wybłyszczony, wygłaskany ekspres, zrobić na nim kawę i go pobrudzić. Nie. To ma być kawa z mojego ekspresu, który właśnie tutaj mamy. Normalna kawa, nie widzicie? Może przekręcę go w waszą stronę, chodź tu, gadzie. Normalna kawa, może widzicie, może nie, jednak zróbmy tak, będziecie widzieć jak się parzy. Smak bardzo mocny, to chyba najmocniejszy z tego co pamiętam. Teraz się odbija ta lampa. No ale mówię wam co jest, tak, smak bardzo mocny. Podwójna porcja. Jedziemy z tematem. Czerwona, przypominam, ta się parzy w tej chwili. Zaraz powiem o całej reszcie tych kaw. Ja sobie zamawiam po nagraniu tą ramę z tyłu, żeby złożyć ten ekspres, bo wiecie, no bezpiecznie jest jak przewody nie będą na zewnątrz. Jedziemy.
Tylko mi nie zrób psikusa, docisnął. A, ja już widzę, wiecie co? Ja jeszcze dosypię tej kawy, zaparzę wam w przezroczystym naczynku. Ale jest moc. Ja już widzę, że jest moc. Gdzie ja mam przezroczyste naczynko? Tu, niech ona się zaparzy. Dobra, sztop. Sztop mówię. Dobra. No ładna, widać nawet z daleka, nie? Patrzcie. Widać, że to esencja, a teraz zaparzymy tu dokładnie taką samą, żebyście widzieli, jak ta czerwona kawa się parzy. Nie mam już dzidy otwartej, bo w dzidzie to już w ogóle efekt kremy jest niższy. Garenka podskakują. Ja się muszę napić. Wasze zdrowie. Strasznie długo mieli. Zobaczymy, co się stanie. Dzisiaj bez dubli o tym, jak ja wreszcie wracam do kawowego zdrowia i życia. A teraz patrzcie, co tu się wydarzy, bo podejrzewam, że się wydarzy. DeLonghi też dobrze wysterowane potrafi zrobić dobrą kawę. Koniec mojego wywodu na ten temat. Patrzcie, już wam przybliżam. Proszę uprzejmie. Dla wszystkich, którzy mówią, że DeLonghi robi słabą kawę, pamiętajcie, że jeśli napiliście się kawy z danego ekspresu, to nie znaczy, że on jest czysty, że on jest zadbany. O tym też będzie niedługo mowa w kolejnej jakiejś produkcji mojej. Zobaczcie. Jakby to była mocna dzida, czyli kawa 90% robusty, mocna, smakowa, taka ziemista, 10% arabiki, to ta krema by się zaczynała prawie przy samym dnie. No, nie powiecie mi, że to jest brzydka kawa. Tyle do powiedzenia mam, moi drodzy. Także o kawach. Czerwoną już pokazywałem, mocna dzida, najmocniejszy gościu w asortymencie, 90% robusty, 10% arabiki. Kawa dosyć mocna kofeinowo, ale powtarzam to po raz kolejny, nie zabije was. To nie tak. Zielona, najdelikatniejsza, bardzo dobra, bardzo długo ją piłem. 90% arabiki, 10% robusty. 10% robusty, żeby zbalansować kwasowość arabiki. Najsłabsza kofeinowo, choć nie słaba. Bardzo dobra na początek. Generalnie widzę po tym, moi widzowie, jak już ustawię tą kawę, widzę po tym, że próbujecie wszystkich, wtedy wybieracie sobie najlepszy swój smak. I tak należy to traktować. Zielona najsłabsza, czerwona zbalansowana, sorry, mocna dzida. Siekierę zada. Tyle z mojej strony. O Discordzie powiedziałem, o Facebooku powiedziałem. Słuchajcie, 60% z was nie subskrybuje kanału, będzie mi niezmiernie miło, będą coraz ciekawsze filmy. Już o naprawach powiedziane zostało bardzo wiele, więc teraz będziemy jakieś ciekawostki produkować. Więc wciśnij guzik subskrybuj, żeby oglądać i mieć powiadomienie o nowych filmach. No i tyle z mojej strony. Miłego dzionka życzę. W czwartek bez dubli, bo we wtorek był live. Miłego czwartku Państwu życzę. Mówił do was Bartek. Kanał Coffee Doctor. Trzymajcie się, cześć.